Witam. 26 luty 2024 rok, godzina 20, około 30, jest na pewno dużo później. I astrologia, królewska wiedza, Ryszard Borowiecki. Powinniśmy porozmawiać o jednej z najważniejszych rzeczy, czyli o Słońcu. Słońcu w rybach i przylepiającym się Saturnem, coraz bardziej w koniunkcji, bo w tej chwili jest 2 stopnie i Słońce jest oddalone o 2 stopnie. Znaczy zbliża się, będzie coraz bliżej. O, i właśnie tak wygląda nasz kosmogram, a ja zaraz zaznaczę Słońce i Saturna. Słońce mamy zaznaczone i Saturna. Dlaczego nie biorę pod uwagę Merkurego? Ponieważ Merkury właściwie tylko nagłaśnia i lepiej o tym nie rozmawiać. To jest układ nerwowy także, ale zaraz spójrzmy tutaj, a w rzeczywistości to tutaj muszę zaznaczyć, że to jest Słońce i Merkury, takie dwa maleńkie w tym miejscu, w tym miejscu tutaj, tu trójkąciki, nie wiem czy Państwo widzą, te dwa na czerwono zaznaczone, to jest pierwsze to jest Słońce, drugi to jest Saturn. Pierwsze Słońce, bo kręcą się planety w tą stronę, czyli odwrotnie jak wskazówki zegara. O co chodzi w tym wszystkim? Bo musimy się przyjrzeć. Saturn to restrykcja. Saturn to także działania te, które są najbardziej istotne, ponieważ Saturn znajduje się w dładzie bliźniąt, więc tylko to są próby, które występują na przestrzeni rzeczywistości. Państwo w opisie mają to, co wyciągnąłem z tej sztucznej inteligencji o Słońcu i o Wenus. Niektórym to starcza i dlaczego nie, ale widzicie, że to są suche dane i tych danych nie dostaniecie, jak to się mówi, z komputera czy z tych wszystkich wiadomości. Jedynie tylko wiadomości, kiedy interpretuje się, kiedy uczymy tej interpretacji, która jest bardzo istotną rzeczą. Teraz ja tutaj zaznaczę taki pas, który właśnie będziemy teraz recytować, który jest na czerwono. On się znajduje tutaj w interpretacji, to jest właśnie ten pas tutaj, ten czerwony. Rozpoczyna się od Saturna, właściwie rozpoczyna się od Słońca. Trzeba brać pod uwagę tutaj Słońce na górze i Saturn z tej strony. Przepraszam za złą koordynację ruchów, ale ze względu na to, że jak nie patrzę na cień, a patrzę tutaj na te działania, to koniunkcja jest ze Słońcem, czyli rozmawialiśmy. Słońce trzeba traktować jako władzę w pewnym sensie, albo jako sytuację też. Działania te Słońca są również w bliźniętach. I Saturn jest w dładzie bliźniąt i Słońce jest w dładzie bliźniąt. Saturn jest w znaku ryb i Słońce jest w znaku ryb. Czyli odległość jest w tej samej dładzie, co daje pewne możliwości, dlatego też władza zastosowała tutaj te cwane podejście, że czy może na przykład zrobić coś poważniejszego. Nie może zrobić coś poważniejszego. Powodem jest jedna rzecz. Bliźnięta są, jak nie tak, to tak. Na dwoje baba wróżyła. To znaczy, albo jedna strona zrobi jakiś ruch, to druga powtórzy ten ruch. Jeszcze jedna rzecz. Akurat tak się złożyło,
to nie można brać pod uwagę, ale ascendent jest w wadze, więc w tym momencie, jeżeli patrzymy tutaj na wagę, a bierzemy pod uwagę, że Merkury i z tyłu Merkurego jest Wenus, planeta Wenus. Planeta Wenus znajduje się w wodniku, w dładzie raka, więc finanse i te wszystkie historie, które są związane z wodnikiem, czyli z wolnością, niezależnością, niepodległością i tymi wszystkimi historiami. Ale to zostawmy, to jest bardzo ważne, bo trzeba brać to. Bo teraz tak, cały kosmogram bierze udział w interpretacji. Nie ma tak, że jakaś planeta, ja omawiam poszczególne planety, tak się omawia z uczniami i pokazuję, jak one działają, jak one funkcjonują, tylko tutaj jest taka sytuacja, jest jedna, że tutaj robimy interpretację właściwie dnia, właściwie tej chwili, tego działania. Oczywiście, że mamy bagaż tych wiadomości, które przychodzą ze świata, to, co się dzieje w Sejmie, to, co się dzieje na granicy, to, co słyszymy plotki od ludzi, to wszystko jest dookoła, ale jest jedna rzecz. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Jesteśmy tutaj w rybach. Ryby stanowią ofiary. Z jednej, z drugiej, z każdej strony. To jest ofiarność. Teraz wybieramy albo drogę, to co tłumaczyłem w poprzednich filmach, albo tego Judasza, albo Chrystusa. Dlaczego mówię pierwszego Judasza? Dlatego, że większość z nas woli iść tą drogą Judasza, ponieważ ona jest łatwiejsza. Dużo trudniej jest zadać sobie poświęcenie, niż samemu wydać kogoś i potem nie wytrzymywać nerwowo to, co się dzieje w każdym momencie właściwie rządzenia. Zwróćcie uwagę, że w każdym momencie jest żal, albo ja musiałem tak zrobić, albo ja tak musiałem postąpić. Macie dokładnie całą Norymbergię i tutaj dokładnie, to jest cała Norymbergia. Oni są niewinni, oni nic nie robili i w tej chwili mamy chociażby tą aferę Pegasusa, która w gruncie rzeczy nie potrafimy odpowiedzieć dokładnie, konkretnie kto, co, jak. Bo może ja, a może ty byłeś na piedestale tego źródła wywiadu. Tak, nazwijmy to tak. Możliwe, że mi spanują ten film. Słuchajcie, ten wczorajszy film, który oglądacie, miałem problemy z nim, z osadzeniem. Pierwszy raz nie chciano mi zmonetyzować, potem zmieniłem układ słów i tytuł nie. Ale ten tytuł taki jest, no nieco pełnia popełni, tak? I już im się nie podobało, więc zwróćcie uwagę, jaka jest inwigilacja, dlaczego tak późno, przecież on miał wyjść o 20. Dzisiaj specjalnie puszczam film później i robię ten później, dlatego że znowuż nie miałem czasu, znowuż mam pełno jakichś zagadnień bardzo dziwnych. Teraz idziemy dalej. Saturn. Saturn jeszcze raz. To ograniczenia. Ograniczenia przede wszystkim system wartości prawa. To, co prawo ma, to, co niesie dekalog, to, co niesie prawo zwyczajowe, każde prawo. Saturn jest egzaminem. Jeżeli patrzymy na Saturna, to on wyznacza pewną jakby historię, pewną powierzchnię intelektualną. Nazwijmy to tak. Jeżeli zdamy egzamin na przykład na prawo jazdy, tak, no to zdamy i możemy uczestniczyć w poruszaniu się po drodze, tak? Czy możemy jechać autostradą, a nie musimy jechać koleją. Jeżeli chcemy być motorniczym, czy tam na kolei, musimy zdać egzaminy i żeby nas dopuszczono. Czy jeżeli chcemy zostać lekarzami, musimy zdać egzaminy po kolei w ciągu tych 6 lat i potem jest ten tak zwany fikołek, który nas upoważnia do tego, że możemy stanąć przed pacjentem i coś tam jemu
podać czy zastosować różnie, bo to jeszcze potem jest specjalizacja, jeszcze sporo rzeczy, żeby się nie cieszyć tak za szybko wolnością, że ja już wiem wszystko. Nieprawda, nigdy nie wiemy. Zawsze ten Saturn jest w naszym życiu i jest bardzo potrzebny, dlatego że my uczymy się cały czas i te osoby, które są w tej chwili, w tym momencie takim, że kończy im się życie, na przykład bardzo często to jest wiek 42 lat, zapaść psychiczna, bo wyrzucono ich z pracy, czy zrezygnowano, czy sam zamknął pracę. Ten Saturn cały czas działa i między innymi nasi rolnicy stoją właśnie przed tym faktem tego typu. Dlaczego rolnicy? Bo moglibyśmy powiedzieć, no tak, ale skąd oni się biorą? To są ryby. Ryby są żeńskim, ostatnim żeńskim znakiem. Jeżeli idziemy do przodu, to następnym znakiem jest baran, ale baran jest męski, ale żeńskim następnym po baranie jest właśnie byk. I byk pokazuje nam właśnie tą ciężką pracę i to wszystko, co jest. Jeżeli patrzymy z punktu widzenia ryb, to ryby, dla ryb, bykiem jest baran, ale informacją, czyli bliźniętami, jest właśnie byk. I dlatego cały świat, kompletnie cały, właśnie w tych rybach rozpoczął działania. Trochę byśmy mogli zastanowić się, pamiętacie Państwo, ci, którzy śledzą, że ja mówię nie za dobrze, bo w rybach, bo to, bo tamto, że lepiej by było jakby te 2 dni, albo rozpoczęli od modlitwy. Dlatego, że tam był piątek, sobota, gdyby rozpoczęli w niedzielę, lepiej by było, ale trudno, tak się dzieje, także mamy ten miesiąc tak zwany, wiecie jaki, i ten miesiąc, no co tu ukrywać, ale zrobił pewien cesarz, na nieszczęście właśnie no i między innymi właśnie tego Saturna wywyższył, Saturnalia, słynny Sylwester, który jest jednym z najbardziej, powiedzmy, że przeklętych świąt. Dlatego cieszymy się, bawimy się, witamy nowy rok, właściwie w najgorszym momencie, jaki może być. Zima, okropny czas. To jest po prostu przerażające. Jeżeli patrzymy poprzez pryzmat Saturnalii, tego święta. Przecież święto, nowy rok powinien teraz lada moment się rozpocząć, albo ten wadze, który jest tak szalenie ważny, który pokazuje nam, że my możemy psychicznie już odpocząć i to są prawie że nasze dożynki, a tutaj mamy ten nasz nowy rok gwiezdny, który rozpoczyna się od barana. A Saturn jako ta planeta, którą zrobiliśmy z niego kozła, zrobiliśmy wiele rzeczy, które są przerażające w sumie i po to, żeby straszyć, no chociażby tutaj z religii judaistycznej, to zło, czyli szatan i wszyscy po kolei ci upadłe anioły i one ruszają w ten pęd. I my lubimy to. My to lubimy ze względu na to, że lubimy sobie robić źle, robić sobie samemu sobie źle. Przecież jeżeli przyglądamy się w tej chwili właśnie temu działaniu, które jest na granicy, czy tworzenie jakiegokolwiek, pamiętajmy o tym, że są bliźnięta. I w gruncie rzeczy, dlaczego nie pomóc tym ludziom? Dlaczego nie pomóc ludziom, którzy są na straży właściwie naszego życia, ponieważ nas karmią. I oni walczą na tą karmę. Oczywiście, że można by było powiedzieć, że oni też trują nas, bo używają herbicydów, czy tam jeszcze jakichś innych świństw różnych, ale to już jest ich moral. To już jest powinniśmy ich nauczyć, tak. Chociażby ja jestem przerażony tym, ale w kaszy, którą bardzo lubię, gryczanej, suszy się ją Roundupem. I to jest właśnie przerażające, że polewa się dlatego, że Roundup wysusza rośliny i spopiela, a ten Roundup wcale nie wychodzi, a też trzeba brać pod uwagę, że Roundup produkuje ta sama fabryka, ten sam koncern, co
co tu ukrywać, ale te ostatnie 3 lata właśnie oni mieli największe zyski. I trzeba to też brać pod uwagę. To trzeba pojąć, że to nie są osobne jednostki. To, co już tutaj mówiłem o lekarzach weterynarii, którzy powinni stać przed lekarzem medycyny, ponieważ od nich zależy całe nasze życie. I właśnie dlatego na granicy wrzeszczą rolnicy, gdzie są weterynarze, tak, gdzie są lekarze weterynarii. Ja nie lubię tego słowa weterynarze, bo to jest takie obraźliwe, chociaż też są weterynarze, to są technicy, czy osoby, które pracują w weterynarii, ale nie lekarze. Lekarz to jest tytuł. Tak jak wchodzimy do apteki, mamy magistra farmacji. Nie zawsze, czasami trafiamy na technika farmacji, ale jest to jednak farmaceuta i powinniśmy uszanować to, ponieważ on sprzedaje nam coś i odpowiada za to. Odpowiada. Lekarze weterynarii w tej chwili zeszli wciągnięto ich właściwie do Ministerstwa Rolnictwa, co jest przerażające, powinni być właśnie w Ministerstwie Zdrowia. I lekarz weterynarii jest właściwie naczelnym lekarzem państwa, bo od niego przede wszystkim zależą zwierzęta, a przez zwierzęta także rośliny, a w tym wszystkim znajdujemy się my. To jest bardzo poważna rola, którą spłaszczyliśmy. Spłaszczył ten system. I ten system właśnie Saturna w tej chwili się bardzo mści. Saturn się mści, dlatego że robiliśmy na Podlasiu te dziwne rzeczy, znaczy nie my, tylko wiecie, o co chodzi ten system zniszczył tam jakieś świnie, pamiętacie te krowy na Śląsku, które całe stado przechowało się przez ileś lat i nie zrobiliśmy z tego bazy genetycznej, rozrodowej, bo te krowy przecież żyły samotnie, bez żadnych dziwnych osób, które by tam je wspomagały, czy dokarmiały, czy jeszcze coś. I one przeżyły przez ileś lat. To jest baza genetyczna, jedna z największych baz genetycznych, jaka mogła wystąpić w Europie. Takie rzeczy dzisiaj na przykład czekamy na to, żeby znaleźć jakiegoś dinozaura zamrożonego i z tej tkanki, na przykład chociażby, i otworzyć przez tą komórkę, połączyć to w inżynierii, co tu nazwać, genetycznej i zacząć, ale robi się zupełnie co innego. Robi się, ale właściwie po co to robić? Czy chcemy zobaczyć, jak to Jurajski Park zrobić jeszcze raz, czy wyspę doktora Moreau? Bo właściwie wyspa doktora Moreau jest. Nawet nie wiemy o niej, ale ona istnieje. Teraz, czy Park Jurajski? Od wielu rzeczy słyszałem, na przykład ostatnio pokazano tego ptaka takiego w Chinach, który nie występował przez 70 lat, nie widziano go w ogóle, nagle występuje. Niektóre rasy psów na przykład w ogóle nie istniały, chociażby jest kilka takich ras, teraz sobie nie przypominam, ale chociażby wilczarz jest rasą reaktywowaną. Nie mówię o tych rosyjskich rasach, gdzie w ogóle są robione na żądanie, i naszej pruskiej rasie, czyli owczarek niemiecki też jest na żądanie zrobiony. Nie pamiętam, czy Bismarcka, czy wcześniej cesarza. Wymyślono dla wojska taki typ psa, zrobiono z jego figurkę i według tej figurki stworzono psa, który ma wykonywać takie czynności. I on jest zebrany tam z iluś tych pasterskich psów i wyselekcjonowano go, zrobiono i mamy owczarka dzisiaj niemieckiego, który właściwie występuje w bardzo dużych wersjach. I między innymi potem też jest takim samym psem, jest pies gdańszczanina, czyli pies rzeźniczy, czyli dokładnie bokser. Bokser też jest wymyślony, była zrobiona figurka i ta figurka do tej pory istnieje i jest to wzór po prostu tego psa i dąży się do tej figurki. I to jest najciekawsze, że tak się robi. I co? Teraz człowieka też zrobimy jakąś figurkę, zresztą tak zrobili Niemcy przecież, tego nad człowieka, tego wspaniałego nordycka rasa, tak? Taki. Mamy tutaj przecież fantastycznie to pokazano w filmie
Kabaret z Liza Minnelli. Fantastycznie pokazano tego chłopca, Niemca, za którym te dziewczyny, ta dziewczyna, potem wszyscy ci młodsi, ale ci starsi z tym piwem kiwali głową. I to jest najpiękniejsza scena w całej kinematografii światowej, bo teraz też ci starzy patrzą, że to nie jest ta droga. Ja należę już prawie do tych seniorów i też widzę, że nie ta droga. I tutaj to, co piszecie, te wszystkie osoby, zgadzamy się, panie Ryszardzie, to, tamto, owo, 10. Tak jest. No i cóż, mamy ambaras. Taki, bo ktoś uwierzy w jakieś bajki. I to bardzo brutalne. Bo tego Saturna można inaczej wyinterpretować. Oczywiście, że tak. Nie chcę tu pokazywać jak, bo bym nauczył te osoby. Zresztą, co tu ukrywać w swojej karierze takich osób, które i to są nauczyciele, co najciekawsi, że to są wykładowcy, a jakże, którzy bawili się w takie rzeczy i do tej pory się bawią. I trzeba bardzo uważać na takich wykładowców. Kiedyś z Tomkiem żeśmy rozmawiali. Ja nie mogę powiedzieć jakie nazwisko, ale wszyscy wiedzą. I Tomek mówił, słuchaj Ryszard, to jest niesamowite. I taka jest prawda. Sprawdzajcie tych wykładowców. Sprawdzajcie tych nauczycieli. Oni są złotouści. Piszą książki, wykładają na jakichś uczelniach, wykładają to i robią takie błędy, a właściwie nie błędy, tylko was nakierowują w odpowiedni sposób. Nie pokazują wam dokładnie jak planeta. Jak przeczytacie też, tutaj je pokazałem, macie to, co Wikipedia pokazuje, to, co pokazuje świat, macie tutaj rozpiskę. Zostawiłem tą rozpiskę, ale w życiu troszeczkę interpretacja jest inna. Czy tak? Jesteście na bieżąco. Z każdą planetą jesteście na bieżąco. Możecie przyglądać się tej planecie jako żywej planecie, bo ona jest żywa. I ta cała historia, w której istniejecie, wy jesteście uczestnikami, jesteście pionami na tej szachownicy naszej. I ktoś porusza tą szachownicą. Czasami w lewo, czasami w prawo, tym konikiem, czy tym laufrem. I tutaj trzeba zwyciężyć. Nie dać się w konia zrobić. Właśnie po to jest to, co powiedział Chrystus. Po znakach poznacie. Jest to nasza ścieżka. I tutaj nie ma innej interpretacji. Jeżeli jest inna interpretacja, proszę, napiszcie. Ja się jej nie boję. Może się nauczę czegoś od was. Dlaczego nie? Ja tutaj bardzo często widzę, że niektóre osoby piszą, ale ja już o tym mówię w następnym filmie, czy jeszcze w czymś. I się bardzo cieszę, że wśród was są osoby, które świetnie znają astrologię. Dlatego mówię, są osoby, które idą wielką intuicją. Tym Uranem, który dzisiaj najbardziej króluje, który królował miesiąc temu, teraz jest Neptun, czyli iluzja, czyli ta fantazja kart tarota, chociażby tych czarnych kart, co też idziemy do wróżki, czy w ogóle wróżenia, to teraz funkcjonuje. I dlatego też ta intuicja, która nie jest tą intuicją wyuczoną, tą, która jest uraniczna, która jest wodnikowata, tylko teraz jest ta rybia, ta, Panie Boże, oświeć mnie, jestem oświecony, przychodzi ten blask, to jest właśnie teraz. To właśnie teraz mamy ryby, to teraz mamy właśnie te działania. Ale za chwilę przyjdzie baran i będziemy musieli działać, będziemy musieli stworzyć to wszystko, co żeśmy sobie zaplanowali. Oczywiście tam też jest duchowość i wszystko jest w tym, to co wam mówiłem, co niemieccy żołnierze mieli na pasie, tak? I uwierzyli w to. Ci Niemcy uwierzyli w to. I oni nadal wierzą, dopiero teraz się obudzili. Nareszcie rolnicy się niemieccy obudzili i stoją z naszymi rolnikami razem, rolnik koło rolnika. A przecież jeszcze niedawno my Polacy byliśmy u Bauera. Mojego dziadka brat mieszkał w stajni razem z końmi. Miał świerzb. Było pod skórą widać, jak świerzb maszeruje. Jak zginął
mąż i zginął syn pod Stalingradem, przeniosła go do pokoju. A potem w latach 50., po 50. przyjeżdżała i chciała wyjść za mojego dziadka, brata za mąż. Że chciała go jako męża. A dlaczego? Mówił świetnie po niemiecku, to jest jedna rzecz. Jest bardzo przystojny. Był, już nie żyje. I umiał ciężko pracować. I to było dla niej. Mój wujek następny, który napisał książkę malutki. Nie mam tej książki tutaj, ale kiedyś wam pokażę. Niedawno zmarł. Niesamowity człowiek. Następny, który był dokładnie w Szczecinku, tam u Niemców. Ci Niemcy do tej pory utrzymują z ciocią kontakt i z wujkiem. Byli na pogrzebie wujka. Tak jest życie. Wojna się skończyła, ale ludzie się łączą. Ci, którzy są porządnymi ludźmi. Po tamtej stronie też byli porządni ludzie. I teraz jest wojna. Tylko trochę mało tych porządnych ludzi z tamtej strony. Bo ciągle pretensje do nas, ciągle coś. Mimo to, że my jesteśmy ciągle otwarci i ciągle tacy sami. My nie zmieniamy się od wielu, wielu lat. Ktoś nam wyciąga za Olzie, że żeśmy poszli na Zaolzie, że żeśmy poszli na Lwów, czy na Wilno, czy gdzie jeszcze. A dlaczego nie? Były takie czasy i po co? Żeby ci ludzie byli wolni. Faktycznie jedyną rzeczą, która jest bardzo nieładna, to są te lata, kiedy pan Jaruzelski ruszył na Czechę, na Czechosłowację. To jest faktycznie hańba. To, co Węgrzy nam wypominają, że żeśmy w tych latach 50. im nie pomogli. Oni nam nie pomogli z Poznaniem. Później, kiedy Poznań był. Też musimy pamiętać o tym. I świat nie pomógł nigdy nam. I nigdy nam nie pomoże. Zobaczymy, co będzie tego 12, kiedy teraz będzie. Zobaczymy, jak ten Saturn pokaże, jakie czasy pokaże, jak to jest. To wcale nie jest tak różowo, jakby nam się wydawało. I teraz w tych rybach ten Saturn jest ofiarny. Teraz pomyślmy sobie tak, jak to jest. Popatrzcie, dlaczego on jest taki ważny. Jeżeli on i działa tutaj, i tutaj mamy ryby, tak? Więc jeżeli tutaj byśmy postawili barana, a tutaj by były ryby, to tutaj jest wodnik. I on ma charakterystykę wywrotową. On ma charakterystykę wodnika, ten Saturn. Jeżeli tego nie rozumiesz, musisz się nauczyć astrologii. Ja lada moment, już niedługo ruszamy z kursem, ja ogłoszę, to będę ogłaszał przez równy miesiąc, ale już coraz bardziej. Jeszcze nie mówię, że zapisywać się, bo to nie ma sensu, jeszcze nie. Ale lada moment nie będę dużo osób przyjmował. Po pierwsze będę przyjmował jakieś 6 do iluś osób. Zobaczymy, jak te Teamsy mi pokażą, czy tam jeszcze zobaczymy, na czym będziemy pracować. No i będzie prawdopodobnie, mam nadzieję, że będzie 2 asystentów po bokach moich, ale to tylko dlatego z kurtuazji, bo przede wszystkim my nie mieliśmy przez długi okres zajęć. Ponieważ ja nie mogłem jeździć do Warszawy, też tutaj rozchorowałem się, potem tam jeszcze coś. Dużo wcześniej miałem kłopoty, jak to się mówi, w rodzinie i w pracy, w wielu rzeczach. Zresztą potem przechodziłem jakąś taką metamorfozę. Zresztą ci, którzy śledzą dokładnie, to podejrzewam, że czuli coś. Te ostatnie 4 lata, muszę wam powiedzieć, czy 5 lat były naprawdę ciężkie. Naprawdę były ciężkie. Ja dużo rzeczy zrobiłem, walczyłem z nimi i nadal się nie mogę wygrzebać, bo na przykład nie mam tylko światłowodu, o którym tak bardzo marzę. Ale zobaczymy, jak to ominiemy. Może coś zrobimy inaczej. Nie wiem, już mam troszeczkę dosyć tego wszystkiego. I teraz idąc dalej,
jeżeli patrzymy na to wszystko, to w tych rybach jest jedyna planeta, która jest. To jest Neptun. I ona się dobrze czuje w rybach, bo ona jest w rybach, ponieważ jest władcą ryb. I Neptun ma charakterystykę właśnie koziorożca, więc znowuż tego Saturna. Dlaczego? Dlatego, że zwróćcie uwagę, jak tutaj mamy tu mamy Neptuna. Jedźmy do dołu i zwróćcie uwagę, że ta dłada jest, jest koziorożca. Ryby, a na dole dłada, a na dole mamy koziorożca. Oj, gdzie to jest? To jest tu. Tak, tutaj pod palcem wskazuje. I to jest bardzo charakterystyczne, bardzo ważne, że ten koziorożec cały czas się pojawia i ten Saturn też się pojawia, bo władcą jest właśnie koziorożca Saturn i ten Saturn właściwie na dziś, na ten czas jest najważniejszą planetą i zobaczymy, kto wygra, jaka siła będzie w tym całym galimatiasie, bo ten Saturn nadaje pewien typ, dlatego te ustawy, dlatego ktoś kombinuje, coś kombinuje, dlatego ci, którzy są porządnymi osobami, miotają się nawet w tym Sejmie, nawet nie potrafią nic zrobić, bo jest pewna, nazwijmy to, grupa, która przeciwdziała i chce zlikwidować nam to rolnictwo, bo rolnictwo będziemy mieć w Argentynie, z Argentyny będziemy sobie sprowadzać mleko, masło i jeszcze coś. Ciekaw jestem, ile trzeba będzie środków chemicznych wrzucić do tego mleka, żeby to mleko nie skisło. Nie wiem, czy pamiętacie, ale rolnicy kiedyś oszukiwali, ci tak zwani biedniejsi, i dosypywali iksy do mleka, żeby to mleko trzymało fason. Czy było groźne? Powiedzmy, że to było groźne, nie zupełnie groźne, dlatego że iksy, czy tam nie, jeszcze były enzymy w nich. I te enzymy faktycznie, ale jak zwróćcie uwagę jeszcze jedno, że na działkach niektórzy na przykład, i to jest najdziwniejsze, że tylko czy ja dobrze będę pamiętał, to nie był kokosal, tylko to był płyn do mycia naczyń. I on był w rozcieńczeniu, stosowało się go do oprysków. I dzisiaj też się stosuje, także coś za coś. Tylko tamte czasy były troszeczkę inne, także nie potrzeba było się aż tak bać. Chociaż były na przykład dzisiaj wycofane termometry rtęciowe, które nie ma, z kwarcówki zostały wyprowadzone, chociaż używa się UV, na przykład do sterylizacji wody w akwarium, czy jeszcze gdzieś tam w niektórych momentach też, co jest najbardziej nieprzyjemne, wprowadza się owoce i naświetla się UV i wtedy przestaje być życie w tych owocach i nawet te rzeczy, które są potrzebne, są naświetlone UV i wtedy jemy takie jabłko styropianowe, powiedzmy. I to się nazywa zielone święta i zielone. Niech ci zzieleniali towarzysze broni, niech się zastanowią w ogóle nad życiem. Nie wiem, czy oni pili kiedykolwiek siadłe mleko. Jak smakuje siadłe mleko? Jak się zważy podczas burzy, jak jest wspaniałe, a kiedy jest lato, kiedy jest gorąco i takie wyjęte ze studni w takiej w takiej kance metalowej, jeszcze takiej zapinanej, żeby tam tą beczkę, tą kankę na łańcuchach się zrzucała albo na lince do studni i tam były takie małe żabki zielone, które wyjadały glonę i nikt nie chorował, bo te żabki, gdyby tam coś było, to one by po prostu odeszły, zmarły i wtedy nikt by się tej wody nie napił. Ile razy w strumieniach, jak byliśmy harcerzami, żeśmy szli w Góry Świętokrzyskie na rajdy i z tych strumyczków rączki składaliśmy właśnie w takie korytko, tutaj zamykaliśmy palcem tutaj to i się piło. Piło się to i nikt żaby w żołądku nie miał. I nawet jeżeli by była ta żabka tylko nam pomogła, bo soki trawienne, chociaż na przykład widziałem na Akademii Wojskowej tutaj w Łodzi, żabę wyjęto z żołądka faktycznie, tak, takie rzeczy też widziałem
Ale jakie okoliczności były, jakie to trzeba by było sprawdzić, diagnozę postawić i wiele rzeczy. Także tutaj zostawmy. Ale tutaj właśnie mamy ten kosmogram, który tak wiele znaczy dla nas, bo jest w rybach i wszystkim Wam, drodzy kochani, tutaj, nie omówiliśmy, bo tutaj mamy na tej linii jeszcze Merkurego, który, tak jak powiedziałem, że Merkury nic nie robi. Mamy półsekstyl i półsekstyl z Wenus i z Marsem, ale to w wczorajszym filmie chyba omawiałem. I mamy sekstyl, pełen sekstyl Saturna z Jowiszem. Co oznacza, co to jest, tak? Więc Saturn i popatrzcie sobie, mamy, nie wiem, czy widać, czy nie widać, mamy tutaj mamy Saturna, a tu mamy Jowisza. Znak, czyli z żeńskiego, ostatniego znaku żeńskiego przechodzimy do pierwszego żeńskiego znaku, bo byk jest pierwszym. I teraz co daje nam Jowisz Saturna? Jowisz Saturna wspomagają się w pewnym sensie, dlatego że tak, Jowisz wymaga i chce dużo. Saturn utrudnia i jakby hamuje te wszystkie zapędy beznadziejne Jowisza, bo Jowisz to jest coś takiego jak faceci w rajtuzach, jak oglądaliście kiedykolwiek, czy też skok na główkę na przykład z gazety, czy śmiertelny skok z gazety na podłogę, tak? No więc to są takie śmieszne rzeczy, które się mogą wydarzyć, oczywiście, że tak. Mam kilku znajomych, którzy już odeszli, którzy pokonali właśnie coś takiego, że na gazecie się pośliznął i już nigdy nie wstał, już jest gdzieś tam. I to jest właśnie taka śmierć, czy odejście takie dziwne. Teraz jeżeli mamy ryby, to ryby są tą historią, a z kolei byk jest tą wartością i ta wartość przyświeca tym naszym rolnikom. W dodatku jeszcze Jowisz jest w dładzie, zaraz sprawdzimy, w dładzie panny, więc on jest bardzo precyzyjny. Czy byk lubi pannę? No powiedzmy, że w pewnym sensie tak, bo też jest żeńskim znakiem. Jeżeli patrzymy tutaj co drugi znak, więc żeński i żeński. Więc tutaj mamy żeńskie znaki, oczywiście, że tak, będzie tolerował tą pannę i byk może też zmusza tych rolników do pewnej twardej takiej natury i tutaj stawiania twardego oporu, bo oni chcą tylko pracy. Panna jest pracą, jest wysiłkiem, jest tym. Ja zawsze mówię na pannę, że to są centusie. No rolnicy są tacy, którzy muszą liczyć, ale też właściwie to jest taki rodzaj farmacji, tak? Jak za dużo zadacie, to te rośliny się spalą albo zniszczą. Jak za mało zadacie, to te rośliny będą za małe. Także to trzeba być takim troszeczkę palniastym zawodem i ziemia jest kapryśna, rolnik też przez to jest zgorzkniały. I to tak wespół, tak sobie żyją i funkcjonują. I dlatego też my musimy szanować ich, dlatego że oni są dla nas jedyną ostoją. Już nie mówię o prawach wartości, że oni mają tą ziemię, ją uprawiają, że to jest ich z pokolenia na pokolenie. To jest ta ojcowizna, czy jeszcze coś, to co mówiłem wczoraj, czy przedwczoraj, chociażby tutaj zabranie tej ziemi przez tutaj pewien okres, ten stalinowsko-leninowski i te wszystkie rzeczy, chociaż dzisiaj już zaczynają być w Polsce wielcy obszarnicy, ale właściwie nie obszarnicy, a wielcy chłopi, którzy potrafią gospodarować i inni chłopi po prostu wspomagają ich, jednoczą się. Gospodarstwa, no już były sowchozy, kołchozy i tam jeszcze jakieś dziwne rzeczy u nas w Polsce też, ale tam gdzie się odbywa wojna, tam nie było nigdy gospodarstw prywatnych. I dlatego w ich świadomości w ogóle takie coś nie istnieje i nie potrafią tak myśleć, jak już potrafią myśleć Rosjanie. No i chociażby w oblasti kaliningradzkiej
Niedawno, to było jakieś 7 albo 10 lat temu, posadzili Polacy sady jabłkowe i dostali nawet ordery zasłużonych dla tego państwa. Co jest najdziwniejsze, że za to, że posadzili tam, zrobili te sady, co myśmy dali na przykład chociażby szczepy malin i dzisiaj mamy kłopoty, bo nie myślimy perspektywicznie, a myślimy na tej zasadzie, że zrobimy z nich przyjaciół. Nie chcę się wypowiadać dalej i trzymajcie się wszyscy i Boże dopomóż. Dopomóż tym, którzy nas karmią. Daj im siłę, bo oni potrzebują tej siły nadzwyczajnie potężną, tą siłę, mieć energię, bo zwątpienie jest zawsze jedną z najgorszych rzeczy, czyli bo za chwilę wchodzi baran i tam jest Deimos, Phobos, lęk i panika. Tutaj jest tylko wyłącznie Neptun i ten Saturn wpływa na ten egzamin, który jest egzaminem. Wy zdajecie za nas wszystkich egzamin. Egzamin prawa własności do słowa, do życia, do religii, do myśli. Jak ktoś jest ateistą, będziesz myślał tak, jak oni chcą. Może tobie się to podoba. Teraz, jak jesteś stary albo jesteś głupi. Ale pamiętaj, że twój wnuk czy twoje dziecko, a jak nie masz dzieci, nie masz wnuków, bo jest tak ci się ułożyło życie, nie bądź zgorzkniały. Bo masz kuzynów, albo prakuzynów, albo jeszcze jakichś innych, albo sąsiadów. I ci sąsiedzi w pewnym momencie ci nie podadzą szklanki wody. Nawet nie zadzwonią nigdzie, bo będą wiedzieć, że jesteś taki, co nikomu nie pomógł. A ci bierni, którzy są bierni i wierni, no to są tacy sami. Biernym można być, ale to idź na rynek, kup od tych gospodarzy. Jedź, masz samochód, jedź do tych gospodarzy i kup od nich jabłka. Kup od nich mąkę, kup od nich to, a nie tam. Bądź patriotą, bądź człowiekiem. Nikim więcej. Nikim więcej, tylko być człowiekiem. A jeżeli będziesz nim, to powiedzmy tak troszeczkę dziwnie, Bóg ci wybaczy. I Bóg zapłać za to. Za to wam, rolnicy. Do zobaczenia.